No cześć, witam Was bardzo serdecznie, jak zwykle z Niemiec. Jestem po załadunku, załadowałam dzisiaj 57-metrową łopatę, no i teraz jak zwykle muszę czekać do nocy. A w dzisiejszym odcinku wracamy do tematu własnej działalności, który poruszyłam w jednym z poprzednich odcinków. Widziałam, że bardzo chętnie komentowaliście ten odcinek, czego się szczerze powiedziawszy spodziewałam. W końcu każdy na jakimś etapie swojego życia myśli o tym, żeby założyć własną firmę. Ja swoją firmę założyłam w roku 2013, bo jak każdy youtuber w Polsce muszę się rozliczać ze swoich przychodów, które mam z YouTube'a. Ale ostatnio nie mówiłam o tej firmie, ale o zupełnie innej firmie, transportowej, bo właśnie firma transportowa jest moją wymarzoną działalnością. Dla Was wymarzoną działalnością może być firma o zupełnie innym profilu, ale chyba wszystkich nas trzyma strach przed tym, czy sobie poradzimy, bo w końcu prowadzenie firmy, własnej firmy, to tylko w stereotypach jest prostym trzypaniem kasy, bo tak, pierwsze zdobywanie klientów, później sama produkcja czy świadczenie usługi, papierologia, księgowość i w końcu jeszcze czekanie na pieniądze za naszą usługę. I to właśnie o tej zamianie faktury na pieniądze chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać. Ten film i poprzedni jest nagrany w ramach współpracy z operatorem serwisu finansowaniefaktur.pl. Chcę być z Wami szczera i dlatego o tym mówię. Poprzednim filmem chciałam zachęcić Was, którzy prowadzicie już własne działalności lub Was, którzy myślicie o tym, do opowiadania w komentarzu o Waszych problemach i o Waszych obawach związanych z prowadzeniem działalności. Być może nie wiecie, no bo skąd też macie wiedzieć, nigdy Wam o tym nie mówiłam, ale za każdym razem, gdy dostaję ofertę współpracy, to pierwsze sama weryfikuję daną usługę czy produkt i podejmuję współpracę tylko i wyłącznie wtedy, gdy albo dana usługa mi się bardzo rzeczywiście podoba, albo ten produkt podoba mi się na tyle, że sama byłabym w stanie go kupić. I średnio 50% ofert współpracy odrzucam z tego względu, że dane produkty czy usługi po prostu mi się nie podobają. Uważam je za zbędne lub fałszywe. Stać mnie na to, ponieważ ja przede wszystkim zarabiam jako kierowca i nie muszę brać wszystkiego jak leci, z czym do mnie przyjdą, bo Was szanuję i nie chcę Wam upychać jakiegoś szajsu, a nieraz z takim właśnie przechodzili. Tę współpracę podjęłam z kilku powodów. Po pierwsze, uważam, że to jest naprawdę świetna usługa i w przyszłości, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to sama z niej jak najbardziej skorzystam. Po drugie, może Wam bardzo pomóc w prowadzeniu firmy i w planowaniu jej rozwoju. A po trzecie, nie znalazłam żadnej tańszej oferty niż ma w tej chwili ING finansowanie faktur. No dobrze, ale przejdźmy w ogóle do tego, co to jest ten mikrofaktoring. Mikrofaktoring jest to sposób finansowania firmy, który polega na tym, że gdy my wystawimy fakturę naszemu klientowi, wysyłamy ją do banku, bank potwierdza ją u naszego klienta, klient ją zatwierdza i wtedy bank opłaca nam tą naszą fakturę. Od razu. Ja sama pierwszy raz o faktoringu usłyszałam jakieś 10 lat temu na kursie na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, ale wtedy jakoś tak mi się wydawało, że nikt z tego faktoringu nie korzysta. Ale teraz, gdy dostałam właśnie ofertę współpracy z operatorem finansowaniefaktur.pl, postanowiłam to sprawdzić i popytałam moich znajomych, przedsiębiorców i małych i dużych. I wiecie co, ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że większość z nich rzeczywiście korzysta nieraz z faktoringu, co więcej sobie to chwalą i polecają. I właśnie to był ten główny powód, dla którego zdecydowałam się przyjąć tą współpracę. Przejdźmy teraz do sedna sprawy. Jak faktoring wygląda w rzeczywistości? Wchodzicie na stronę finansowaniefaktur.pl i tam rejestrujecie się. Rejestracja trwa tyle mniej więcej co założenie konta w jakimś sklepie internetowym. Także po pierwsze wpisujecie NIP swojej firmy, system od razu ściąga dane Waszej firmy i załączacie zdjęcie Waszego dowodu osobistego. Potem na podany numer konta robicie przelew o wysokości 1 zł, oczywiście w celach weryfikacji. Tak szybko jak ta złotówka wpłynie na podane konto, zapada decyzja i dana złotówka wraca na Wasze konto. Jak wygląda sama wymiana faktury na pieniądze? Więc tak, gdy mamy już założone i zweryfikowane konto na portalu finansowaniefaktur.pl, bierzemy tą fakturę, którą chcemy zamienić na pieniądze, robimy jej zdjęcie lub skanujemy i wysyłamy to do banku. Bank kontaktuje się z naszym klientem i tak szybko jak on potwierdzi tą fakturę, zawsze możemy go sami tam pogonić, to bank opłaca nam fakturę. Czyli
Wynika z tego, że jeżeli wyślemy fakturę rano, to mamy szansę na pieniądze już tego samego dnia. Dlaczego warto się zarejestrować na finansowaniefaktur.pl? Po pierwsze dlatego, że to jest bardzo łatwy i szybki proces, który nic Was nie kosztuje, do niczego Was nie zobowiązuje, a w razie potrzeby macie już otwarte i gotowe konto do tego, żeby łatwo i szybko zamienić fakturę na pieniądze. Drugie i chyba najważniejsze, nie trzeba być klientem banku ING, żeby móc korzystać z usługi ING Finansowanie Faktur. Nie podpisujecie żadnej umowy ilościowej, co oznacza, że to Wy decydujecie, kiedy, jaką i czy w ogóle kiedykolwiek przekażecie jakąś fakturę do finansowania. Czyli po rejestracji jesteście wolni jak ptak, ale macie już otworzone drzwi. Po trzecie, jak już wcześniej wspomniałam, nie znalazłam żadnej tańszej oferty na rynku, jeżeli chodzi o mikrofaktoring. Po czwarte, wszystko jest bardzo przejrzyste. Jeżeli wahacie się i zastanawiacie się, ile będzie kosztować zamiana Waszej faktury na pieniądze, wystarczy wejść na stronę finansowaniefaktur.pl. Tam na dole strony jest kalkulator. Nie trzeba się rejestrować, żeby w ogóle skorzystać i z ciekawości sprawdzić, ile będzie kosztować finansowanie tej naszej określonej faktury. Zresztą popatrzcie sami. No to wchodzimy na stronę finansowaniefaktur.pl i jedziemy od razu do dołu. Tam jest nasz kalkulator. Kalkulator, jak widzicie, jest całkiem prosty, 2 suwaki. Pierwszy to wysokość faktury, drugi to czas, termin płatności na fakturze. Zacznijmy od takiej nie za dużej, nie za małej faktury, prima sort, czyli powiedzmy 10 tysięcy. Oj, coś nie mogę trafić, te 10 tysięcy. No dobra, wpiszę. 110, 100, 1000, 10 koła, dobra. I teraz mamy termin płatności, ustawmy sobie 30 dni. I widzicie u dołu, jaki jest totalny koszt. Z VAT-em i bez VAT-u. A w zasadzie bez VAT-u i z VAT-em. Zmieńmy sobie, załóżmy termin płatności na fakturze 14 dni. No i u dołu widzicie, jak się zmienia koszt, w zależności od właśnie tego terminu na fakturze. Ale powiedzmy, że to jest gruba faktura teraz, 50 tysięcy. No popatrzcie, przy 14 dniach to jest mniej więcej 1000 zł już z podatkiem. A gdy zmienimy sobie termin płatności na fakturze na 30 dni, to wygląda to teraz tak. A jak damy sobie w ogóle już długą fakturę 60 dni, no to widzicie, jaki jest koszt. No ja wiem, że to jest wciąż 1000 zł, który drogą nie chodzi, ale prawda jest taka, że prowadzenie firmy to jest biznes, to nie jest działalność charytatywna i każdy na tym musi zarabiać. W życiu każdego przedsiębiorcy są wzloty i upadki, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Gdy przychodzi to gorzej i zagrożona jest płynność finansowa firmy, to warto jest wiedzieć o tym, że mamy taką opcję. Ja sama nieraz musiałam dzwonić i prosić się o to, żeby ktoś opłacił mi fakturę. Tylko że w moim przypadku różnica jest taka, że działalność finansowa to jest dla mnie drugie źródło zarabiania. I w razie jakichś kłopotów, to ja zawsze mogę się poratować swoją wypłatą kierowcy. Wiadomo, że nie po to się prowadzi firmę, żeby wkładać w nią prywatne pieniądze, ale jednak to się czasami zdarza. I gdy się nie ma tej wypłaty, to bardzo szybko można stracić płynność finansową i popaść w niezłe tarapaty. Bo przecież gdy kasa nie wpłynęła, nie możemy zamówić półproduktów, nie ma półproduktów, to nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia. Nie realizujemy zamówienia na czas, tracimy klienta. I jeżeli to jest jeszcze mały klient, to pal licho, ale co, jeżeli to jest główny klient, no to nic, tylko wtedy składać zabawki i firma leży. I uwierzcie mi, wiem o czym mówię, bo 90% moich znajomych i przyjaciół to przedsiębiorcy i zanim doszli do tego momentu, że ich firmy fajnie działają, to popełnili różne błędy. Zresztą ja też w sumie sama swoją pierwszą w życiu firmę położyłam. No dobrze, myślę, że najważniejsze rzeczy już omówiliśmy. Jest jeszcze jedna rzecz. Mity. Z faktoringiem wiążą się mity. A mity, jak wiadomo, są po to, by je obalać, a zatem weźmy się za obalanie mitów. Faktoring jest tylko dla dużych firm. To
oczywiście nieprawda. Faktoring jest tak samo dostępny dla małych firm i działalności jednoosobowych. Co więcej, to przecież właśnie najczęściej te małe mikroprzedsiębiorstwa najczęściej borykają się z problemem płynności finansowej. Często jest to spowodowane długim terminem płatności na fakturze 30, 60, czy zgrozo jeszcze więcej dni czekania na płatność od swojego kontrahenta. A dzięki właśnie mikrofaktoringowi przedsiębiorca może sobie zamienić swoją fakturę nad tą z długim terminem płatności na rzeczywiste pieniądze tu i teraz. I dzięki temu na przykład taki człowiek prowadzący firmę transportową nie musi się martwić o to, że braknie mu pieniędzy na paliwo w trasie. Mikrofaktoring wiąże się ze skomplikowanymi procedurami i dużą ilością dokumentów. Całe szczęście to nieprawda, bo mikrofaktoring jest to usługa online i nie wymaga dostarczania żadnych dokumentów finansowych ani rejestrowych. Mała firma czy też przedsiębiorca, żeby skorzystać z mikrofaktoringu, nie musi dostarczać żadnych dokumentów finansowych. Procedura jest prosta. Firma faktoringowa ocenia jedynie fakturę, czyli zdjęcie lub skan, która jest przedmiotem właśnie transakcji, oraz płatnika faktury, przy czym właśnie od płatnika też nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty. Duża część firm, jak właśnie ING, w ogóle nie wymaga podpisania żadnej umowy. Oznacza to, że do firmy mikrofaktoringowej przedsiębiorca zleca jedynie te faktury, dla których chce otrzymać szybciej środki. To przedsiębiorca decyduje, czy chce się regularnie, czy tylko okazjonalnie finansować w ramach mikrofaktoringu. Mikrofaktoring jest drogi. Prawda jest taka, że mikrofaktoring już upowszechnia się na rynku, a konkurencja sprawiła, że jego koszty spadły. Najlepsze oferty na rynku w tej chwili oscylują w granicach 3%, a cena zależy od wysokości faktury oraz od ilości dni, jakie pozostały do płatności na fakturze. No i co ważne, klient, zanim jeszcze zdecyduje się na finansowanie danej faktury, z góry już wie, jaki będzie kompletny koszt finansowania danej faktury i decyduje, czy chce ją finansować, czy nie. W ramach faktoringu klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, poza kosztem finansowania faktury. I co jest jeszcze istotne, to to, że koszt mikrofaktoringu możemy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu i w całości odliczyć od podatku. Bank ING nie ma żadnych dodatkowych opłat, ale uwaga, bo na rynku na pewno znajdziecie takie oferty, które będą miały dodatkowe opłaty. W ramach mikrofaktoringu będę podobnie oceniany jak w banku podczas wnioskowania o pożyczkę. Mikrofaktorzy nie przeprowadzają tak dogłębnej i czasochłonnej weryfikacji i nie potrzebują żadnej historii współpracy. W ramach korzystania z usług mikrofaktoringowych firma nie jest zobowiązana do dostarczania żadnych dodatkowych dokumentów finansowych, zarówno przed pierwszym finansowaniem, jak i w trakcie kolejnych. No i już na sam koniec, firmy faktoringowe nie weryfikują, na jaki cel zostaną przeznaczone, wypłacone za faktury pieniądze. Możecie je sobie wydać jak tylko żywnie chcecie. No i to już by było tyle w tym odcinku. Tyle się nagadałam, że aż mnie noc zastała, ale różnie w życiu bywa i zawsze jest warto wiedzieć i znać swoje opcje. Czasami po prostu możemy sobie nie zdawać sprawy, że rozwiązanie problemu jest o wiele prostsze niż się wydaje i w zasadzie leży na wyciągnięcie ręki. No i właśnie dlatego zdecydowałam się nagrać ten film. Generalnie to mi bardzo podoba się to, że rejestrując się do niczego się nie zobowiązuje i na ten moment nie potrzebuję mikrofaktoringu, ale gdy zdarzy się tak, że będę potrzebować, to po prostu pójdę i dostanę. A póki co to jeść nie woła. No i właśnie dlatego zachęcam Was do rejestracji. Link znajdziecie w opisie pod spodem, albo po prostu wejdźcie na finansowaniefaktur.pl. No i jeszcze raz przypominam, że są tutaj z nami specjaliści z finansowaniefaktur.pl i czekają na Wasze pytania w komentarzach. To teraz dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!